10 najpotężniejszych okrętów podwodnych na świecie. Miejsce 10. Typ Arihant. Typ Arihant to pierwsze rodzimej konstrukcji indyjskie strategiczne okręty podwodne z napędem atomowym SSBN, opracowane w ramach tajnego programu Advanced Technology Vessel. Pierwsza jednostka INS Arihant osiągnęła pełną gotowość operacyjną w 2016 roku, wprowadzając Indię do elitarnego grona państw posiadających SSBN. Okręty typu Arihant mają długość 111 metrów i wyporność podwodną 6000 ton, co czyni je jednymi z najmniejszych balistycznych okrętów podwodnych na świecie. Projekt był realizowany głównie przez Indię przy istotnym wsparciu technologicznym Rosji, szczególnie w zakresie reaktora jądrowego i systemów napędowych. Główne uzbrojenie stanowi 12 rakiet balistycznych SLBMK-15 Sagarika o zasięgu około 750 km oraz nowsze K-4 o zasięgu 3500 km. Okręty posiadają 4 wyrzutnie rakiet balistycznych, co ogranicza liczbę przenoszonych pocisków w porównaniu z większymi SSBN. Napęd zapewnia reaktor jądrowy o mocy około 83 MW, umożliwiający długotrwałe patrole bez potrzeby wynurzania. Arihanty zaprojektowano głównie do działań na Oceanie Indyjskim w ramach regionalnej strategii odstraszania nuklearnego. Załoga okrętów typu Arihant liczy 100 osób. W służbie znajdują się dwie jednostki tego typu, czyli INS Arihant i INS Arigat. Druga jednostka serii wprowadza ulepszenia w systemach walki, sensorach i uzbrojeniu. Kolejne dwa okręty tego typu będą większe i lepiej uzbrojone S4-S5. Okręty INS Aridaman i INS Arisudan mają wejść do służby w latach od 2026 do 2027. Obecnie typ Arihant uznawany jest za fundament rozwoju przyszłych, większych i bardziej zaawansowanych indyjskich okrętów SSBN. Miejsce 9. Typ 094. Typ 094 inaczej. Typ Jin to chińskie strategiczne okręty podwodne z napędem atomowym SSBN, opracowane jako morski filar chińskiej triady nuklearnej. Projekt powstał w oparciu o wcześniejsze doświadczenia z nieudanym typem 092 Xia przy jednoczesnym czerpaniu inspiracji z konstrukcji rosyjskich. Pierwszy okręt Changzheng 11 wszedł do służby 2007 roku, a ostatni Changzheng 21 w 2021 roku. Okręty mają wyporność podwodną 11 000 ton i długość 135 metrów. Główne uzbrojenie to 12 rakiet balistycznych JL-2, a w nowszych jednostkach i modernizacjach także JL-3 o znacznie większym zasięgu, ponad 10 000 km. Napęd stanowi reaktor jądrowy, który zapewnia wielomiesięczną autonomię i praktycznie nieograniczony zasięg operacyjny. Typ Jin jest przeznaczony do działań w tzw. morskich bastionach, zwłaszcza na Morzu Południowochińskim, chronionych przez chińską flotę i lotnictwo. Załoga liczy około 140 marynarzy. Jedną z głównych wad tych okrętów jest wysoki poziom hałasu, który czyni je łatwiejszymi do wykrycia niż amerykańskie i rosyjskie SSBN. Zbudowano 6 jednostek typu Jin, 4 typu 094 i 2 typu 094A. Wszystkie pozostają obecnie w czynnej służbie w marynarce wojennej HRL. W perspektywie lat typ 094 ma zostać zastąpiony przez nową generację okrętów typu 096 Tank, które będą większe, cichsze i przeniosą więcej rakiet balistycznych. Okręty mają przenosić od 16 do 24 pocisków balistycznych nowej generacji JL-3, wyporność podwodną sięgającą 20 000 ton i długość 150 metrów.
Pierwszy okręt typu 096 Tank jest przewidywany na początek lat 30. Według niektórych informacji, pierwszy okręt tego typu mógł już wejść do służby w chińskiej marynarce wojennej, choć oficjalnie Chiny nie potwierdziły tego, a program pozostaje objęty tajemnicą. Miejsce 8. Typ Delta 4. Typ Delta 4 projekt 667 BDRM Delfin to radzieckie, a następnie rosyjskie strategiczne okręty podwodne z napędem atomowym SSBN zaprojektowane w biurze konstrukcyjnym Rubin jako najnowocześniejsza i ostatnia wersja rodziny Delta. Okręty te powstały w latach 80. XX wieku, aby zapewnić ZSRR zdolność odstraszania nuklearnego, porównywalną z amerykańskimi okrętami typu Ohio. Pierwsza jednostka K-51 Wierchoturje weszła do służby w 1984 roku, a ostatnia K-18 Nowomoskowsk w 1990 roku. Delta 4 mają długość 167 metrów i wyporność podwodną 18 200 ton. Główne uzbrojenie to 16 rakiet balistycznych R-29RM, później zmodernizowanych do wersji Siniewa i Liner, zdolnych do przenoszenia wielu głowic nuklearnych MIRV. Napęd stanowi jeden reaktor jądrowy z turbinami parowymi, zapewniający dużą autonomię i prędkość podwodną ponad 24 węzły. Dzięki nowoczesnym systemom nawigacji i łączności okręty mogły odpalać pociski z zanurzenia, również spod pokrywy lodowej Arktyki. Załoga liczy około 130 marynarzy, a warunki bytowe były znacznie lepsze niż w starszych radzieckich SSBN. Zbudowano 7 okrętów typu Delta 4 i wszystkie pozostają nadal w czynnej służbie we flocie północnej. Łącznie zbudowano 43 okręty podwodne, we wszystkich wersjach 1-4. Okręty typu Delta 4 mają zostać stopniowo wycofywane do początku lat 30. i zastąpione przez nowoczesne jednostki typu Borei i Borei A, które przejmują rolę głównego filaru rosyjskiego odstraszania morskiego. Miejsce 7. Typ Vanguard. Typ Vanguard to brytyjski typ atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi SSBN, zaprojektowana wyłącznie do strategicznego odstraszania nuklearnego. Pierwszy okręt tego typu, HMS Vanguard, wszedł do służby w 1993 roku. Ich wyporność podwodna wynosi około 16 000 ton, a długość 150 metrów. Okręty te są jedynym nośnikiem broni jądrowej Wielkiej Brytanii, stanowiąc morski filar jej strategii obronnej. Każdy Vanguard może przenosić do 16 rakiet balistycznych Trident 2D5, zdolnych do rażenia celów na międzykontynentalnych dystansach. Rakiety Trident są dostarczane przez USA, ale głowice jądrowe są projektowane i kontrolowane przez Wielką Brytanię. Okręty napędzane są reaktorem jądrowym Rolls-Royce PWR-2, co pozwala im operować pod wodą przez wiele miesięcy bez tankowania. Typ Vanguard został zaprojektowany z dużym naciskiem na cichość, aby pozostać niewykrytym podczas długich patroli. Wielka Brytania utrzymuje zasadę Continuous at Sea Deterrence, czyli nieprzerwanej obecności co najmniej jednego okrętu na patrolu. Załoga liczy około 130 osób, a każdy okręt ma 2 rotacyjne załogi, co zwiększa gotowość operacyjną. Zbudowano 4 jednostki HMS Vanguard, Victorious, Vigilant i Vengeance, które weszły do służby w latach od 1993 do 1999. Ze względu na wiek konstrukcji, typ Vanguard będzie stopniowo wycofywany i zastąpiony przez nowy typ Dreadnought w latach 30. XXI wieku. Miejsce 6. Typ Triomphant.
Typ Triomphon to francuski typ atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi SSBN, przeznaczony wyłącznie do strategicznego odstraszania nuklearnego. Okręty te zostały zaprojektowane jako następcy jednostek typu Redoutable, które służyły Francji w okresie zimnej wojny. Pierwszy okręt tego typu, Le Triomphon, wszedł do służby w 1997 roku. Okręty mają wyporność podwodną 14 500 ton i długość 138 metrów. Głównym uzbrojeniem jest 16 międzykontynentalnych rakiet balistycznych M51, zdolnych do przenoszenia wielu głowic jądrowych. Napęd atomowy oparty na reaktorze jądrowym K-15 zapewnia im praktycznie nieograniczony zasięg i wielomiesięczną autonomię. Konstrukcja kadłuba, systemy napędowe oraz sonarowe zostały zoptymalizowane pod kątem bardzo niskiej wykrywalności akustycznej, co czyni je jednymi z najcichszych SSBN na świecie. Francja stosuje zasadę ciągłego odstraszania morskiego, utrzymując co najmniej jeden okręt typu Triomphon stale na patrolu. Załoga liczy około 110 marynarzy, a warunki bytowe są dostosowane do długotrwałych misji bojowych. Zbudowano 4 okręty tego typu: Le Triomphon, Le Téméraire, Le Vigilant i Le Terrible, a ostatni z nich, Le Terrible, wszedł do służby w 2010 roku. Do dziś pozostają w czynnej służbie i będą zastępowane od około 2035 roku przez nową generację francuskich atomowych okrętów strategicznych SNLE-3G. Obecnie typ Triomphon stanowi trzon francuskiej morskiej potęgi nuklearnej i kluczowy element strategii obronnej Francji. Miejsce 5. Typ Tajfun. Typ Tajfun, projekt 941 Aqua, to radzieckie, następnie rosyjskie okręty podwodne z napędem atomowym, skonstruowane w biurze projektowym Rubin, służące do przenoszenia pocisków balistycznych. Został zaprojektowany jako odpowiedź na amerykańskie okręty typu Ohio w szczytowym okresie zimnej wojny. Pierwszy okręt podwodny tego typu, Dmitrij Donskoj, wszedł do służby w 1981 roku. Był to największy okręt podwodny w historii, o wyporności podwodnej sięgającej 48 000 ton i długości 175 metrów. Jego unikalna konstrukcja obejmowała 2 równoległe kadłuby ciśnieniowe, co znacząco zwiększało odporność na uszkodzenia i poprawiało bezpieczeństwo załogi. Tajfuny zostały zaprojektowane do długotrwałych patroli pod lodem Arktyki, gdzie mogły pozostawać niewykryte przez systemy NATO. Głównym uzbrojeniem było 20 rakiet balistycznych R-39, z których każda mogła przenosić 10 głowic nuklearnych MIRV. Okręty te miały napęd atomowy, co zapewniało im praktycznie nieograniczony zasięg i wielomiesięczną autonomię. Ze względu na ogromne rozmiary, załoga, która liczyła 160 osób, miała bardzo dobre warunki bytowe, w tym siłownie, saunę i przestronne pomieszczenia mieszkalne. Mimo swojej potęgi tajfuny były głośniejsze i technologicznie mniej zaawansowane niż nowsze konstrukcje atomowe. Po zakończeniu zimnej wojny utrzymanie tych okrętów stało się zbyt kosztowne, a ich rakiety stopniowo wycofywano ze służby. Zbudowano 6 okrętów podwodnych typu Tajfun, a obecnie żaden nie pozostaje w czynnej służbie. Najdłużej w służbie czynnej, do 2023 roku, pozostawała jednostka TK-208 Dmitrij Donskoj, pełniąca rolę platformy testowej dla nowo opracowywanych rosyjskich pocisków balistycznych RS-M56 Buława. Obecnie typ Tajfun uznawany jest za symbol epoki zimnej wojny i radzieckiej potęgi militarnej. Miejsce 4. K-329 Białgorod.
K-329 Białgorod to rosyjski atomowy okręt podwodny specjalnego przeznaczenia. Powstały na bazie kadłuba projektu 949, a Oskar II, lecz gruntownie przebudowany do nowych zadań. Po przebudowie okręt oficjalnie wszedł do służby w 2022 roku w Marynarce Wojennej Federacji Rosyjskiej. Jest to najdłuższy okręt podwodny na świecie, o długości 184 metry i wyporności podwodnej przekraczającej 30 000 ton. K-329 Białgorod jest jedynym okrętem na tej liście nie będącym klasycznym typem SSBN, które przenoszą rakiety balistyczne. Znajduje się tutaj ze względu na unikalne przeznaczenie i rodzaj przenoszonego uzbrojenia. Białgorod podlega GUGI, Głównemu Zarządowi Badań Głębinowych, a nie klasycznym siłom floty, co podkreśla jego niejawny i specjalistyczny charakter. Do zadań K-329 należą operacje związane z rozpoznaniem dna morskiego, ingerencją w podmorską infrastrukturę oraz misje o charakterze strategicznym. Jego najważniejszym uzbrojeniem są bezzałogowe pojazdy podwodne Poseidon, status 6, zdolne do przenoszenia potężnych głowic jądrowych o mocy 2 megaton. Białgorod może przenosić od 4 do 6 bezzałogowych pojazdów podwodnych Poseidon. Okręt może także obsługiwać załogowe i bezzałogowe pojazdy głębinowe, w tym AS-12 Łoszarik, przeznaczone do działań na ekstremalnych głębokościach. Dodatkowo gigantyczne atomowe torpedy Poseidon mają być uzbrojeniem dla całkiem nowego typu rosyjskich okrętów podwodnych, projektu 09851 Chabarowsk, którego pierwsza jednostka została zwodowana w 2025 roku. Białgorod jest postrzegany jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów współczesnych sił morskich Rosji, łączący funkcje wojskowe, badawcze i odstraszające. Miejsce trzecie. Typ Borei. Typ Borei, projekt 955 i zmodernizowany 955, a Borei A to rosyjski nowoczesny typ atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi SSBN nowej generacji. Okręty te zaprojektowano jako następców jednostek typu Delta IV oraz Tajfun, aby unowocześnić rosyjskie morskie siły nuklearne. Pierwszy okręt tego typu, Jurij Dołgoruki, wszedł do służby operacyjnej w 2013 roku. Typ Borei ma wyporność podwodną 24 000 ton i długość sięgającą 170 metrów. Główne uzbrojenie stanowi 16 międzykontynentalnych rakiet balistycznych RSM-56 Buława, każda z wieloma głowicami jądrowymi. Napęd atomowy zapewnia reaktor jądrowy OK-650, umożliwiający wielomiesięczne patrole bez potrzeby wynurzania się. Konstrukcja kadłuba i systemów pokładowych została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej cichości i niskiej wykrywalności akustycznej. Wersja Borei A otrzymała ulepszone systemy sonarowe, dowodzenia oraz zmieniony kształt rufy i sterów. Załoga jednego okrętu liczy 110 marynarzy, a warunki bytowe są znacznie lepsze niż w starszych konstrukcjach. Do tej pory zbudowano 10 okrętów podwodnych tego typu, w tym 3 typu Borei i 7 typu Borei A, a docelowo ma ich być 14. Typ Borei stanowi obecnie kluczowy element rosyjskiej triady nuklearnej i jeden z najnowocześniejszych strategicznych okrętów podwodnych na świecie. Miejsce drugie. Typ Ohio. Typ Ohio to amerykański typ atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi SSBN, zaprojektowana w latach 70. jako kluczowy element odstraszania nuklearnego USA. Okręty te powstały jako odpowiedź na szybki rozwój radzieckich strategicznych okrętów podwodnych typu Delta II i III. Pierwszy okręt tego typu, USS Ohio, wszedł do służby w 1981 roku.
Okręty mają wyporność podwodną 18 700 ton i długość 170 metrów. Zastąpiły w amerykańskim systemie strategicznego odstraszania nuklearnego 41 okrętów systemu rakietowego Polaris Poseidon. Ich głównym uzbrojeniem były pierwotnie 24 rakiety balistyczne, a później zostały przystosowane do przenoszenia 20 rakiet balistycznych Trident 2D5, aby spełnić wymogi Traktatu o redukcji zbrojeń strategicznych SALT II. Napęd atomowy oparty na reaktorze S8G zapewnia im praktycznie nieograniczony zasięg i możliwość wielomiesięcznych patroli bez wynurzania się. Konstrukcja typu Ohio została zaprojektowana z naciskiem na niezawodność, dużą przeżywalność oraz bardzo niską sygnaturę akustyczną. Załoga liczy 155 marynarzy, a każdy okręt posiada 2 rotacyjne załogi, Blue i Gold, co pozwala na częste patrole bojowe. Planowano zbudować 24 okręty typu Ohio, lecz skończyło się na 18. Ostatni okręt podwodny typu Ohio, USS Louisiana, wszedł do służby w 1997 roku. Po 2003 roku 4 najstarsze okręty zostały przebudowane na wariant SSGN, zdolny do przenoszenia do 154 pocisków manewrujących Tomahawk. Przez dekady stanowiły trzon amerykańskiej morskiej triady nuklearnej, lecz stopniowo będą zastępowane przez nowy typ okrętów balistycznych Columbia. Miejsce pierwsze. Typ Columbia. Typ Columbia to nowy amerykański typ atomowych okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi SSBN, opracowany jako bezpośredni następca zasłużonych okrętów typu Ohio. Program Columbia został uruchomiony, aby zagwarantować ciągłość morskiego odstraszania nuklearnego USA w drugiej połowie XXI wieku. Budowę pierwszego okrętu tego typu USS District of Columbia rozpoczęto 1 października 2020 roku, a jego oddanie do służby planowane jest na 2031 rok. Okręty typu Columbia będą miały wyporność podwodną 21 000 ton oraz długość 171 metrów, co czyni je największymi okrętami podwodnymi w historii US Navy. Ich główne uzbrojenie stanowić będzie 16 rakiet balistycznych Trident 2D5LE, będących zmodernizowaną wersją sprawdzonego systemu Trident. Napęd zapewni nowy reaktor jądrowy, zaprojektowany tak, aby działał przez cały okres służby okrętu, bez konieczności wymiany paliwa. Konstrukcja typu Columbia kładzie ogromny nacisk na ekstremalną cichość, przewyższającą wszystkie wcześniejsze amerykańskie SSBN. Okręty te otrzymają nowoczesne systemy dowodzenia, łączności i walki elektronicznej, przystosowane do działań w środowisku wojny informacyjnej XXI wieku. Załoga jednego okrętu będzie liczyć 155 marynarzy, a system 2 rotacyjnych załóg pozwoli na bardzo intensywną eksploatację. Obecnie w budowie są 2 okręty typu Columbia, USS District of Columbia oraz USS Wisconsin. Plan zakłada powstanie 12 okrętów tego typu, które mają pozostawać w służbie aż do lat 80. XXI wieku, stanowiąc fundament amerykańskiej triady nuklearnej. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.